chciałabym przejść do podziękowania. Nie wiem, kogo mam zacząć. Z Taną już jakby dziękowałam, tak, za to, że przywrócił mnie do życia. Więc może teraz z tamtego kontynentu przelecę do Europy. I na pierwszym miejscu chciałabym podziękować mojej mamie za to, że wspierała mnie w trakcie mojej choroby. Za to, że okazała mi bardzo dużo cierpliwości, troski i miłości. Moja mama się dokształcała każdego dnia w temacie depresji lękowej, żeby móc się ze mną obchodzić właściwie. I tak jak powiedziałam, jako jedyna we mnie wierzyła. Dziękuję mojemu bratu Jonathanowi za to, że był ze mną, za to, że byłeś ze mną w najgorszym okresie mojego życia. Że zawsze mogłam liczyć na Twoje ramię i mogłam się wypłakać, mogłam opowiadać Ci te wszystkie moje straszne historie i że zawsze mnie słuchałeś i zawsze byłeś, kiedy Cię potrzebowałam. A jeśli nie dałeś rady, to wysłałeś swoich kolegów. Także dziękuję Tobie i Twoim kolegom. Dziękuję mojej rodzinie za miłość i wsparcie. Dziękuję Julia Tobie. Wiesz za co, no już wszyscy wiedzą, bo mówiłam o tym wcześniej. Julia jest naprawdę wspaniałą dziewczyną, jest taką przyjaciółką, jakiej szuka każda kobieta. Julia nie zazdrości, Julia ma czyste serce i wspiera i naprawdę cieszy się z każdego mojego sukcesu. Cieszę się, że na Ciebie wpadłam w swoim życiu. Kasia, Tobie dziękuję, kolorowa, za to, że też w ciężkich chwilach zawsze mnie wysłuchałaś, zaopiekowałaś się mną i moją mamą. Zawsze Twoje ciepełko mogłyśmy odczuć. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy gdzieś byli w moim życiu, którzy się za mnie modlili, którzy walczyli o moje życie. Dziękuję Wam za każdą modlitwę, za każde serduszko wysłane, za każde dobre słowo, bo gdyby nie Wy, to pewnie by mnie tu nie było. Dziękuję Oliwia i Krzysiu Berlin Wam za to, że zawsze daliście mi schronienie, jak potrzebowałam i się mnie troszczyliście. Oliwia, Tobie dziękuję za nasze rytuały i przede wszystkim za koncert Fred Again w Berlinie. To było piękne. Sylwia i Mateusz Wam za Waszą troskę też i opiekę. Macie piękne serca, nie zapominajcie o tym, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej nikomu. Uli Berlin, Hans Urlich, dziękuję Tobie, bo nasze rozmowy też wiele mi pomogły w procesie mojego leczenia. No i przede wszystkim przy mojej sprawie sądowej w Niemczech, tak? Uczestniczyłeś w tym, to było bardzo ważne. Dziękuję Ci za wsparcie. Dziękuję mojemu lekarzowi, panu Markowi z Berlina. Pan Marek to jest mędrzec. Jest to starszy pan, bardzo dużo mądrości w sobie i ja bardzo lubiłam przebywać, może to gabinet psychiatryczny, tak? To ja bardzo lubiłam być u pana Marka, bo pan Marek, jak mówię, bardzo dużo mądrości w sobie. Ja lubię rozmawiać z bardzo mądrymi ludźmi. Bardzo dużo mi dały rozmowy z panem. No i moim psychoterapeutom, panu Maciejowi i pani Ani, dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za Waszą cierpliwość i za to, że pomogliście mi przepracować ciężkie rzeczy, nauczyć się zdrowego myślenia. I komu jeszcze dziękuję? To już chyba wcześniej mówiłam. Dziękuję wszystkim hejterom, wszystkim, którzy mnie w życiu hejtowali, którzy chcieli mnie zniszczyć, a tak naprawdę mnie zbudowaliście, bo dzięki Wam przerobieniu tego wszystkiego ja urosłam w siłę i plotkowaliście za moimi plecami, mówiliście różne przykre, ciężkie rzeczy. Niejednokrotnie byłam też poniżana, ale obróciłam to w coś pięknego i Wam muszę podziękować szczególnie, bo daliście mi bardzo dużo siły i to dzięki Wam jestem dzisiaj tu, gdzie jestem.
dzięki Wam robię to, co robię. Bo ludzie hejtując, ludzie nienawidząc, wysyłają osobie, którą hejtują, swoją energię. A ja tą energię wzięłam. I nawet jak tu mnie będziecie hejtować, robicie tą własną odpowiedzialność, już wiecie, jak to działa. Ja ten hejt chętnie wezmę. Pierwsze, myślę, że nie nazwiecie mnie gorzej niż ja sama siebie nazywałam w szczycie mojej choroby. Mój kat wewnętrzny był niesamowity. Ja znałam wszystkie czarne swoje strony i zakamarki i za każdym razem je wyrzucałam sobie. Jak będziecie mnie hejtować, to ja tą waszą energię chętnie wezmę i przerobię na coś pięknego. Będę miała jeszcze więcej siły i energii do tworzenia, więc jak już musicie, to okej. Ja chętnie wezmę to i przerobię. Będę już kończyć. Jeśli dotrwaliście ze mną do końca, to bardzo, bardzo Wam dziękuję, że poświęciliście czas. Jeśli udało Wam się wyciągnąć cokolwiek z tego filmu dla siebie, to możecie dać mi znać w komentarzach. Nie piszcie o mnie, bo ja siebie znam bardzo dobrze. Chciałabym poznać Was. Powiedzcie mi, czy cokolwiek udało się Wam, nie wiem, odkryć może, czy coś może zmieniło się w Waszym odbieraniu, Waszej wizji świata, czy udało mi się tak trochę iskierkę jakieś, nie wiem, może nadziei, motywacji w Was wzbudzić. Będzie mi bardzo miło, jak dostanę od Was informację zwrotną, ale o Was, tak jak mówię, nie piszcie o mnie, bo ja siebie znam. Ile ludzi, tyle opinii, ja to wiem. Wiem, że niektórzy mnie nie zrozumieją w ogóle, niektórzy przekręcą, ale wierzę w to, że na pewno jest tam ktoś, komu moją historią mogłam pomóc. Jeśli byłoby coś, co chcielibyście, żebym rozwinęła kiedyś w przyszłości, albo opowiedziała więcej, to ja tu jestem po to, żeby Wam pomóc, więc dajcie znać i postaram się nagrać odpowiedź, bo jak tylko mogę swoim doświadczeniem, swoim życiem komuś pomóc, to zrobię, bo taka jest moja misja tutaj, tak? Czy w to wierzycie, czy nie, jakie są moje intencje, to już od Was zależy, tak? W co wierzycie. Jeśli Ameryko, obejrzałaś mój film, jest mi bardzo miło. Z napisami i z tym polskim. Wiem, że polski śmiesznie brzmi dla obcokrajowców. Chciałabym kiedyś zrobić pełnometrażówkę z tego, co tutaj Wam pokazałam. To ją zrobimy już po angielsku, albo chociaż dubbing, żeby był. Chciałabym podziękować jeszcze na koniec Domingo Chile, Tobie, bo tam wcześniej zapomniałam. Wiedziałam, że tak będzie, bo byłeś jedyną osobą, która wiedziała, że to robię i powiedziałam Ci, że Cię pozdrowię i zapomniałam. Wiedziałam, że tak będzie. Dziękuję Ci. Domingo w czasie mojej choroby w ogóle wysłał mi pocztę kwiatową w momencie, w którym strasznie płakałam w łóżku. Przyszła moja mama i wręczyła mi kwiaty z czekoladkami. To było bardzo, bardzo miłe, że mi je wysłałeś. Poczułam się doceniona, a w takim stanie to było ważne. Boże, i dziękuję Bogu za Martina Garrixa, bo gdyby nie on, to ja chyba bym nie przeżyła. Przesyłam Wam dużo miłości. Teraz już naprawdę mam nadzieję, że kończę. Dużo miłości, życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że miłość jest ważna. Remember love. Love is the answer. In the name of love od Martina Garrixa i Black Coffee. What you want do for love. A wtedy będzie wszystko dobrze. Wszystko za miłością pójdzie, co trzeba. Ten film też był stworzony z miłości. Z miłości do mojego taty, Antoniego Kufel, bo to była pierwsza myśl, iskierka. Chcę zrobić film na pamiątkę, ku pamięci
mojego taty, bo był najlepszym tatą, jakiego mogłam mieć. Buziaki. Pamiętajcie, że ten u góry was kocha. No ja też. Mimo, że czasami mnie ludzie denerwują, to kocham ich. Buziaki. Hi, Anya. I love you. He's my friend. He's Theo's friend. He's my friend like me. He don't look small like me. Every time we don't do it. And then every time he's my friend. And he's my best friend. And he sang with. And lemonade and Santa the nose can exist. Dobra, zabawa zabawą, ale teraz muszę iść coś zjeść, bo jestem tak głodna, że przestaję już myśleć. Gdybym poczekała chwilę, to może będzie romantycznie. Dla kogo ja będę tak romantyczna? Mój najukochańszy dźwięk w moim życiu, dźwięk
helikoptera śmigłowca lecącego. Właśnie latają cały czas nad głową. Cały czas. Czy widzieliście kiedyś kogoś bardziej szczęśliwego? Na wiarku? O, jestem na Bronxie w studio muzycznym. Właśnie się popłakałam ze szczęścia. Doszło do mnie właśnie to, że moje marzenia się spełniły i jestem i trwają. Cały czas żyję po prostu w marzeniu. A moim marzeniem żeby być szczęśliwą. I doprowadziłam do tego w końcu. I jestem. Nie wiadomo, ile to potrwa, nieważne. Osiągnęłam to tu i teraz, to jest. Jest niesamowite. Ja naprawdę myślałam, że już nie będę szczęśliwa. Że trzeba było po prostu wyjechać do Ameryki. No. Żebyś nikt teraz nie pomyślał, że ja będę tak brzega, tu siedzę i płaczę. Teraz to uciekłam z pokoju do łazienki, tylko żeby się wytrzeć, powiedzieć to, żeby sobie nagrać pamiątkę ze swojego osiągnięcia. No, wycieram twarz i wracam się rozkoszować szczęściem, marzeniem. I tak sobie chodzę, uśmiecham się do wszystkich, tryskam miłością i dostaję ją w zamian. Jestem bezpieczna. Któż by takiego anioła uszkodził? Lepiej dostać od niego uśmiech. Zagadać, biedosłowo, cokolwiek, niż go zabijać, porywać, robić mu krzywdę. Całe zło tego świata trzyma się ode mnie z dala. To afirmowałam, to pisałam miesiącami w swoim zeszycie. I to się teraz manifestuje.
taka rada ode mnie: nie zostawiajcie Nowego Jorku na emeryturę, bo na emeryturze nie będziecie mieli siły, żeby go zwiedzać. Jest ogromny, jest dużo atrakcji, co na pewno będzie was wysysać z energii, więc jak tylko marzycie o tym, żeby go zwiedzić, to polecam jak najszybciej. Chinatown. W sumie nie widać nic Chinowego. Tam są przepiękne budynki. Także jak tylko marzycie o Nowym Jorku, to jest znak, żeby mi wyjechali jak najszybciej. Bądźmy dla siebie ludźmi, nie bądźmy dla siebie zwierzętami, które tylko grasują tylko na to, żeby drugiemu podciąć skrzydła i żeby go zaatakować, ok? Ja czasami jak patrzę na to, co się dzieje w internecie, to chwytam się za głowę i zastanawiam się, czy niektórzy ludzie nie pozamieniali się przypadkiem mózgami z myszami. Używam, nie obrażając myszy. Naprawdę, to co się dzieje teraz w świecie, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Ja potrafię wiele rzeczy zrozumieć, wiele sobie wytłumaczyć, ale nie potrafię zrozumieć tej nienawiści, którą my wytwarzamy, my ludzie. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jestem kozakiem, bo przyszłam Tomorrowland jeden raz, czy tam 2, czy ile. Ale ten ktoś chyba nie był w Nowym Jorku. Tomorrowland jest niczym przy Nowym Jorku. Zapomniałam dodać, że jakbyście chcieli kiedyś, marzyli o tym, żeby nagrać piosenkę albo podcast, czy jakiś film w Nowym Jorku, to polecam serdecznie BB Sounds na Bronxie. Bibi i Czecze są właścicielami tego studia. To są chłopaki naprawdę o pięknych, dobrych sercach i oni robią swoją robotę z miłością i pasją. No, przy okazji będziecie mogli zobaczyć, gdzie pomieszkiwałam przez, jak to mówiłam, około 40 dni. No.